No i zaczęło się. Straszne filmy to ogólnie z założenia była parodia horrorów, thrillerów, straszaków i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, Wayansowi robi dobrze na początku, dobrą robotę, no i w czwórce tak naprawdę z tego już nie pozostało nic, albo prawie nic, bo tylko pojawia się Regina Hall i Anna Faris, no ale czemuś to pojawiły? Właśnie, o tym też pomówimy. Anna Faris w ogóle powiedziała, nie byłam zainteresowana w ogóle powrotem do tego filmu, no ale kiedy zaoferowali mi $1 000 000, nie mogłam odmówić. I Lee tylko i wyłącznie dlatego tutaj się pojawiła. W tym momencie, no tak naprawdę, no nie jest super świetnie. Okej, mamy dobry początek, rzeczywiście jest w miarę zabawnie na początku, no a później chyba stwierdzają, wiesz co, zrobimy tak, weźmiemy każdy możliwy film, jaki tylko był tam zrobiony w ostatnim okresie, wrzucimy go, spardiujemy jedną scenę stąd, jedną stąd, jedną stąd, oczywiście powiedzmy, umówmy się, że za punkt wyjścia wybierzemy Piłę, serię Piła, no bo to już oczywiście bardzo często było parodiowane, w ogóle do tego stopnia było dobrze zrobione, że ta łazienka, w której się pojawiają, no między innymi Shaquille O'Neal i doktor Phil, czy później nasi bohaterowie, na samym końcu tak dobrze odwzorowali łazienkę z pierwszej i drugiej części Piły, że przy okazji kręcenia bodajże chyba trzeciej części, tak, przy okazji trzeciej części filmu Piła, producenci Piły mówią, słuchajcie, czy możemy użyć tego planu, bo nasz już uległ zniszczeniu, został zdemolowany, czy możemy użyć waszego, bo tak dobrze rzeczywiście odwzorowaliście. Więc jeżeli to ma być dla Ciebie wyznacznik ciekawości, interesowności i zabawności filmu, no to jak najbardziej. Powracają nasi starzy dobrzy znajomi, tylko dwie osoby, już mówiłem wcześniej, Regina Hall, tak, a także Regina Hall, a także pojawia się oczywiście Anna Faris, tylko te dwie panie. Mimo że Regina w poprzednim filmie odłożyła łyżkę, czyli tutaj w bardzo trywialny, głupi sposób, chyba tak trzeba to nazwać. Rzeczywiście stwierdzono, nie, też mi się wydawało, że nie żyłam, ale jednak żyłam, więc było chyba wszystko w porządku. Tak więc, no dobra, okej, to jest parodia, powraca Antony Anderson, jest powiedzmy kilka żartów. Pierwsze dwie części, czyli Wayansowie, to tu będę cały czas nawiązywał, oni nas nauczyli, pokazali nam i wyznaczyli pewne tory, którędy ta seria podąży, więc wiadomo, że będzie humor klozetowy i to będziemy się śmiać z wszystkiego. Nie ma znaczenia, czy mówimy o sprawach męsko-damskich, czy o płeć, kolor skóry, wszystko, co tylko można, ale tam się śmiano głównie ze straszaków, a tutaj stwierdzono, wrzucimy wszystko, co tylko się da, weźmiemy kogo tylko będziemy mogli wrzucać. Będziemy parodiować Oprah Winfrey, a czemuż by nie, jak najbardziej. Oprah Winfrey będzie sparodiowana. Sparodiujemy wszystko, co tylko weźmiemy, jest szansa. I wyszedł z tego film godzina bodajże 20, jakoś tak, aż nawet tutaj sprawdzę, mam IMDb wyłączone, pokażę jak jest, godzina 20 bodajże z wszystkimi napisami. Godzina 23, z wszelkimi napisami, więc rzeczywiście no nie jest dobrze. Jako motyw przewodni, oprócz tego, że jest Piła, no to jest również Wojna Światów Stevena Spielberga i nabijanie się z Toma Cruza. I no nie wyszło to, rzeczywiście nie wyszło to na dobrze, bo o ile ten początek, jak już mówię, nie jest fajny, no potem się robi nieśmieszny. Oglądamy ten film, zastanawiamy się, ale o co tutaj chodzi? Słuchaj, jeżeli nie widziałeś tego filmu, to niewiele tracisz, a jeżeli chcesz, proszę bardzo, to taką płytkę, taką paczkę w ogóle filmów, które można obejrzeć, w opisie także w przypiętym komentarzu wrzucę. I ten film, chciałbym powiedzieć, że wiedziałem, na co się pisze. Oczywiście, że wiedziałem, na co pisze, bo pamiętam, że wiele lat temu, to jest film z 2006 roku, czyli sprzed 17 lat, pamiętam, że wtedy oglądałem i wtedy mnie śmieszył. No ale rzeczywiście minęło 17 lat i tak samo jak zresztą poprzednie filmy braci Wayans, zestarzał się bardzo. To jest zaskakujące, ponieważ David Zucker, czyli odpowiedzialny reżyser tego filmu, no facet jest odpowiedzialny m.in. za Nagie Bronie również, za wiele innych fajnych parodii i tam to jakoś dawało radę, a tutaj no pokazano, że jak nie mamy pomysłu, to tego nie będzie nic dobrego, nic ciekawego, to się szybko wszystko zestarzeje. Tutaj na plakacie jest King Kong, w ogóle King Kong się w tym filmie nie pojawia, bo dużo rzeczy było wyciętych, dużo rzeczy było usuniętych z tego filmu. Godzina 23, no to rzeczywiście pomyśl, godzina 23 z napisami, a przeważnie napisy to jakieś tam 7-8 minut, rzeczywiście
Niech tak będzie, niech tak pozostanie. Więc tutaj nie jest dobrze. No nie będę oczywiście mówił o fabule, bo to jest wiadomo tylko i wyłącznie pretekst do żartów. Nie będę mówił o jakimś wymyślaniu, ale postacie rzeczywiście one są tak zbudowane. No nie są zbudowane oczywiście, to jest po prostu od żartu do żartu, od coraz bardziej nieśmiesznego. Kilka motywów może być rzeczywiście w miarę ciekawych, w miarę zabawnych. Rozmowa Anny Faris z tym chłopczykiem z ringu, bodajże tam z klątwy, jest fajna, jest dosyć zabawna, bo jak ja sobie posłuchasz, to oni tam mówią, rozmowa na zasadzie, ona mówi do niego Hitachi, Panasonic, Suzuki, a on odpowiada oczywiście tam typu Samurai, Ronin, i tak dalej, tak dalej. No wiadomo, jakieś tam hasła, teksty, które możemy, sashimi, sushi, które możemy tam gdzieś kojarzyć z japońskiego, no ale to rzeczywiście jest tyle. I takie rzeczy nagle sprawiają, że oglądasz film i nie chcesz, bo po kilku minutach, no ja oczywiście oglądałem go, że tak powiem, na żywo, więc na końcu pojawi się komentarz do tego filmu. Możesz sobie go obejrzeć razem z moim komentarzem i przekonać się, czy no, masz podobne spostrzeżenia, czy rzeczywiście według Ciebie to jest zabawne. Tak tutaj patrzę, tutaj się jeszcze pojawił, no Dr. Phil, okej, w porządku, Shaquille O'Neal. Ale to nie tędy droga. Halloween przy okazji trzeciej części, czyli Sezon Czarny, popełnili podobny błąd, bo stwierdzili, ok, mamy dwa filmy, które są czymś innym, spróbujemy nowej konwencji. No nie udało się, dostaliśmy może nie najgorszy film, ale beznadziejny film, jeżeli chodzi o serię Halloween. Tutaj też nie jest dobrze, więc ja tego filmu Tobie polecić nie mogę. Bardzo mi przykro, ale no według mnie straszny film 4 nie jest zabawny, nie jest interesujący. Wtedy chyba tylko i wyłącznie twórcy postanowili, ok, będziemy robić mnóstwo filmów, bo oprócz tego, co tutaj widzimy, miał powstać również film, mieli dorzucić tutaj i sparodiować filmy superbohaterskie, no ale stwierdzono, ok, mamy dużo materiału, więc zrobimy tak, że zrobimy osobny film superbohaterski, no powstał taki superhero movie, rzeczywiście nie tak późno po tym. No i dużo też miało być o sci-fi wrzucone, ale też zrobili jakiś inny film, a przynajmniej był w planach, ale potem pewnie gdzieś zarzucili. Więc rzeczywiście zbyt dużo chciano wrzucić do jednego kosza, do jednego worka, zbyt dużo chciano upchnąć, umieścić. No i dostaliśmy coś, co jest taką papką nieśmieszną, gdzie patrzymy i to raczej oglądamy przez, tak wiesz, przez paluchy z zażenowaniem, zastanawiając się, ale naprawdę wy próbujecie tutaj zrobić coś w tym aspekcie. No nic, naprawdę tutaj się nic nie zgadza, a na pewno bardzo niewiele się zgadza. Jak mówiłem, ocena jest na filmowej, możesz sobie sprawdzić i dać mi znać. Napisz mi też, bo jestem ciekaw, mnóstwo, jak już mówiłem wcześniej, filmów sparodiowano, bo to i jest Piła, jest Wojna Światów, jest chyba Klątwa i tak dalej, tego rzeczywiście jest mnóstwo. Ile tych filmów znalazłeś? Bo rzeczywiście jest ich całe mnóstwo, niekoniecznie tylko i wyłącznie straszaki, niekoniecznie tylko i wyłącznie thrillery, horrory, no też różnego rodzaju inne filmy, lepsze lub gorsze, ale na uznanie, bo trzeba taką oczywiście rzecz wspomnieć, zasługuje, aż nawet sprawdzę, żebym nie przekręcił, ale pojawiła się w tym filmie od twórczyni roli pani Norris, czyli Cloris Leachman. I pewnie wszyscy fani Mela Brooksa kojarzą ją, bo w wielu właśnie jego filmach występowała, chociażby w Młodym Frankensteinie. Powraca również Chris Elliott, czyli Pan Rączka z drugiej części i to jest dziwne, ponieważ teoretycznie, tak jak zresztą powiedzieli twórcy, to jest cały czas kontynuacja jedynki, dwójki, cały czas to samo uniwersum, a on to już odtwarza inną rolę, więc no różnie tutaj było. O, proszę bardzo, jeszcze widzę, jest Carmen Electra w roli Holly, czyli nabijanie się z filmu Wioska. I ten film bardziej mnie naprawdę w trakcie oglądania go zbierało na wymioty niż na cokolwiek innego, bo były żarty, które mogły mieć powodzenie, naprawdę mogły być zabawne, tylko w tym momencie zamiast powiedzmy żart trwać 3 sekundy, ktoś stwierdza, ok, no to my go pociągniemy i pokażemy go przez 20 sekund i w tym momencie jest o jacie. Także no po prostu żart powiedziany raz śmieszy, żart opowiedziany po raz tysięczny jest po prostu nudny, czyli no krótko mówiąc, tak rzeczywiście jest w tym filmie, niby jest obsada, bo jak mówiłem wcześniej, Carmen Electra, Michael Madsen się pojawia, Leslie Nielsen, no facet, który zjadł, można powiedzieć, zęby na komedii, mimo że to jest aktor poważny, a przynajmniej tak zaczynał. Bill Pullman, również dobry aktor, Kevin Hart, komik, jak najbardziej sensowny komik, więc tych osób, które się tutaj pojawiają w tym filmie jest dużo, w miarę sensownych, znanych, takich, które
mogłyby sprawić, że film jest śmieszny, że film jest dobry. Nawet w pewnym momencie z Michaela Jacksona po raz wtóry się nabijają się oczywiście standardowo z jakiejś tam reklamy browaru, bo to też jest, że tak powiem, myśl przewodnia, a przynajmniej była przy okazji braci Wayans. No ale nie, rzeczywiście bardzo mi przykro, nie jest to dobrze. A na tych tutaj ekranach jak najbardziej. Pozostałe kultowe horrory, pozostałe komentarze do filmów możesz obejrzeć. A ja chyba idę, nie wiem, na pewno nie oglądać po raz wtóry.